Mam na imię Paulina, a to jest biznesowy One Woman Show. Rozmowy z tymi, którzy budują biznesy na własnych zasadach. Mikro i małe firmy, stowarzyszenia, solowe projekty w Polsce i na emigracji. Rozmawiamy o wartościach, zwątpieniach i przełomach, ale też o codzienności. To przestrzeń dla tych, którzy chcą tworzyć biznes i siebie po swojemu, z odwagą, autentycznością, no i z sercem. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Moją dzisiejszą gościnią jest Joanna Szymańska-Bica, badaczka, działaczka społeczna i polityczna, wiceburmistrzyni Mądrzał, przedsiębiorczyni oraz kobieta, która konsekwentnie walczy o swoje miejsce w przestrzeni publicznej. Zajmuje się tematami przemian społecznych, integracji i partycypacji w Europie, szczególnie na styku Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Studiowała w Polsce, Rosji i Niemczech, działa w środowiskach migrantów, Polonii i mniejszości niemieckiej, współpracuje z Polską Radą Społeczną w Berlinie. A prywatnie mama 3 córek i osoba, która energię do działania czerpie z teatru, muzyki, roweru i czasu spędzonego nad jeziorami. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry, Paulino. Dziękuję Ci za zaproszenie do rozmowy. Jest tego dużo z tego, co robisz. Czy niczego nie pominęłam i czy wszystko zostało ujęte z całego kolorytu Pominęłaś, działań? oczywiście. Pominęłaś jak najbardziej. Pominęłaś oczywiście, ale być może w trakcie rozmowy wiele rzeczy jeszcze się wyłuszczy. Jeszcze może nam się, wiesz, w zależności od tego, jakie jest światło i na co chcemy zwrócić najbardziej uwagę, o tym należy mówić. Tak to z tymi życiorysami jest. No tak, to z tymi życiorysami jest, no rzeczywiście to wyuczone. Pamiętajmy o publicy, z jaką mamy styczność, tak się mówimy. Natomiast, no bo właśnie, tak zaczęłam troszkę z uśmiechem, bo rzeczywiście to, co robisz i tego, ile robisz, jest tego ogrom. I aż dziw bierze, że jeszcze 3 dzieci i jeszcze czas na teatr i na czas nad jeziorami. Natomiast chciałam zapytać o taką rzecz. Co sprawiło, że postanowiłaś z obserwatorki zacząć być działaczką? To właśnie to jest ten okres mojego życia, który pominęłaś ewidentnie, czyli musimy sięgnąć do dzieciństwa, harcerstwa, do bycia z duchem i do tych wzorców, które miałam ogromną przyjemność i przywilej uważam w tamtych czasach, czyli na styku lat, końcówka lat 80., początek 90., wchłaniać już w szkole podstawowej, generalnie od 1. klasy szkoły podstawowej, mając wspaniałą wychowawczynię, Druchnę Anię zresztą, która jest do dzisiaj dla mnie bohaterem nie tylko dzieciństwa, ale i kobiecości i taką cichą mentorką, z którą zresztą do tej pory mamy serdeczny kontakt, bo ona pochodzi z mojej miejscowości, tam gdzie mieszka moja mama. I pamiętam, że od pierwszego dnia w szkole, od pasowania właśnie na ucznia, pamiętam, że już wkuwano nam trochę takiej pionierskości, tak? Że mamy być aktywni, że po prostu mamy działać i zmieniać. I ona też bardzo mocno podkreślała właśnie równość społeczną. Mówię, taki typowy pionier, tylko taki bardziej z perspektywą, że każdy ma jakąś rolę społeczną do wypełnienia i trzeba sobie tę rolę znaleźć, a żeby ją znaleźć, to na początku praktykujemy wielorakość ról i wchodzimy właśnie różne i próbujemy różnych rzeczy. No i ja tak absolutnie ją łyknęłam, że tak powiem. Byłam zachwycona Druchną Anią, harcerstwem i wszelkimi formami i nauki, i aktywności społecznej. Już mogę powiedzieć, że zalążków obywatelskości, bo to już wtedy u mnie to było takie bardzo widoczne, że ja już chodziłam z rodzicami na wybory i marzyłam tylko o tym, żebym sama mogła zagłosować, tak? Jak już miałam na te pierwsze wybory pójść, to już wszyscy wiedzieli i dostałam kwiaty te przysłowiowe, bo już wszyscy wiedzieli po prostu, że ja na te wybory pójdę i już będę w tym uczestniczyła. Jak był ten okres, kiedy ja byłam w liceum i Polska wchodziła do Unii Europejskiej, więc jak się pojawił pierwszy klub europejski, to oczywiście, że już w tym klubie byłam i już go tam przejmowałam i już głosiłam tą ideę, a może ideologię, tak delikatnie mówiąc. Nie chcę powiedzieć, że jestem podatna na ideologię, ale po prostu zauważyłam, że jakby lubię się z czymś utożsamiać. I akurat wtedy w moim etapie, na tym etapie mojego życia miejsce wypełniła akurat Unia Europejska. No ile ja miałam wtedy lat?
14, 15, 16, tak? I od tego momentu mogę już powiedzieć, że tak świadomie zdałam sobie sprawę, jak ważna jest partycypacja przez duże P, której ja się uczę, jak ważne jest wyjaśnianie różnych procesów społecznych i uczestniczenie w nich. I nie tylko bierne, ale pasywne. To wydaje mi się, że to był ten etap mojego życia właśnie. Liceum, kluby europejskie. Ja byłam już wtedy na profilu społeczno-prawnym i właśnie takim sfokusowanym już na integrację europejską i nazywam siebie dzieckiem integracji europejskiej. Tak. Szczególnie takim dzieckiem, które wywodzi się z regionu pogranicza. Pomiędzy dwoma mocarstwami, Warmia i Mazury ma taką historię po 1945 roku, która jest absolutnie predestynowana do tego, żeby wierzyć w Unię Europejską, tak? Po tym, jaka jest historia tych ziemi, jaki jest sąsiad, tak? Czyli Rosja, tak? To historia jest ogromnie ciekawa w ogóle, tak? To w ogóle, gdzie jesteśmy i zwłaszcza to nawet nie chodzi o to, z kim mamy styczność, ale właśnie w jakiej kulturze geograficznej jesteśmy i z czego to wszystko wynika. Natomiast ja się przerzucę do twojej działalności w Niemczech, bo działasz na styku zarówno działań społecznych, jak i politycznych, tak? Prowadzisz działalność naukową. I pytanie mam takie, bo wszystko zadziewa się, powiedzmy, w tym samym temacie, tak, dotyczący integracji, tak, do włączania i tak dalej. Natomiast czy one rzeczywiście są przestrzeniami, które są ze sobą komplementarne, czy są takie, których jest ciężej niż w innych? Dla mnie one są bardzo komplementarne, bo ja bardzo mocno wierzę w procesy demokratyczne, w tą obywatelskość, o której mówię. To nie jest tylko tak, że ja o niej mówię, ale ja w nią naprawdę wierzę i tak też żyję na co dzień. Ty na początku wspomniałaś o tym i mama 3 córek, a to właśnie te 3 córki to jest dla mnie w ogóle absolutna nauka każdego procesu demokratycznego, który się u nas w domu praktykuje. I nie tylko jakby wierzę właśnie w tą demokrację, obywatelskość, ale też patrzę bardzo pragmatycznie przez pryzmat procesów demograficznych, tak? Jeżeli nie połączymy tych wszystkich nitek teraz ze sobą, czyli owszem, ja pracuję zawodowo, pracuję naukowo, gdzieś tam angażuję się społecznie, no i wczoraj był 8 marca, więc uważam siebie za bardzo szczęśliwą i spełnioną kobietę na każdym polu, ale tego wszystkiego na pewno bym nie miała, gdybym nie miała właśnie tych wielu różnych płaszczyzn. I ja wierzę w to, że ja je ze sobą łączę. No i oczywiście bardzo, bardzo trudno jest w dużej mierze, najtrudniej, to muszę powiedzieć, najtrudniej jest w tej chwili skupić się na tej działalności takiej naukowej. To jest rzeczywiście to, za czym ja bardzo tęsknię. Dlatego, że decydując się bardzo świadomie na to, że będę aktywna politycznie, a jestem bardzo aktywna politycznie, nie tylko jako wiceburmistrzyni, ale radna, ale też jestem przewodniczącą grupy kobiet w powiecie. Działam bardzo aktywnie tutaj w naszym stowarzyszeniu lokalnym, w partii, w której działam, bo od tego się wszystko tak naprawdę zaczęło. A ponadto interesuje mnie wszystko, co jest związane też właśnie z Parlamentem Europejskim i też bardzo mocno wspieram też innych polityków czy polityczki, więc jakby tego zaangażowania politycznego jest dużo. Natomiast w zaangażowaniu politycznym pomaga mi bardzo moje zacięcie naukowe i umiejętność pracy naukowej, tak? Bo ja jestem zawsze przygotowana. Ja sobie nie pozwalam tak, żeby operować tylko retoryką, tylko po prostu lubię być przygotowana. Też od dłuższego czasu nauczyłam się, że warto sobie napisać to, co się chce przekazać. Wcale nie muszę być takim krasomówcą, który po prostu wstanie i będzie wszystko mówił, bo wiadomo, że dochodzi też element stresu, dochodzi ten element, że jesteśmy na emigracji, element też, że jestem tutaj jedyną osobą z tłem migracyjnym u siebie, która jest aktywna politycznie i taką, która jest aktywna i swoje prawo wyborcze traktuje zarówno jako bierne i czynne, tak? Bo to też jest ważne, bo jakby to ja chcę tutaj współtworzyć. Ja nie chcę, żeby to oni dla mnie coś robili, bo to akurat jest taka mocna, powiedziałabym, i to jest dobra cecha Niemców, tak? Że oni bardzo chcą, oni się angażują, oni chcą coś dla ciebie zrobić, tak? Ale ja mówię, ja sama chcę dla mnie coś zrobić, tak? Nic o nas bez nas.
Także jeżeli już jestem częścią tego społeczeństwa, to chcę je współtworzyć, chcę móc je negować, chcę móc je kształtować i czerpać z niego, tak? A nie tylko właśnie w ten sposób. Ale tutaj właśnie zadam takie pytanie, bo to, że zawsze przygotowana i bardzo merytorycznie, to ja potwierdzam. Miałam przyjemność. Może nie bardzo i nie na wielu polach, ale rzeczywiście to nie jest tak, jak mówisz, tak? To nie jest tylko merytoryka po to, żeby mówić i używać ładnych słów. Natomiast, bo właśnie powiedziałeś, że jesteś jedyną w swojej przestrzeni, która ma takie pochodzenie tak nie niemieckie. I jak to jest w Zaczekaj, momencie... pochodzenie niemieckie to ja mam właśnie, bo to jest jeszcze, ja jestem, tak, właśnie pochodzenie to ja, moja droga, mam. I właściwie tego, co ja praktykowałam przez wiele lat, czy tam w różnych NGO-sach w Polsce, czy też w Niemczech, ja się tego nauczyłam w Polsce, ale od mniejszości niemieckiej. Bo ja jestem, generalnie mam pochodzenie niemieckie, czyli pochodzenie mam, tak? Należałam przez lata do mniejszości niemieckiej, którą też współtworzyłam i właściwie jeszcze, jak pozwolisz, to dodam i ten aspekt, że tego działania i tego właśnie takiego przejmowania odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie w dużej mierze nauczyła mnie właśnie przynależność, powiem już tak to fachowo, do struktur mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. Czyli rzeczywiście to były pierwsze takie poważne projekty, jeszcze przed studiami, to były pierwsze poważne działania polityczne, społeczne, ale też kulturalne. To był właśnie ten okres mojego liceum i studiów, już później w Olsztynie, gdzie rzeczywiście ta mniejszość niemiecka odgrywa ogromną rolę w moim życiu. Tylko wiadomo, przyjeżdżam jako mniejszość, tak? Czyli mogłabym trochę przyjechać tak jak Niemcy ze wschodu. Ja wiadomo, i oni mieli tutaj ciężki żywot, jak wracali do swojej ojczyzny, ale rzeczywiście jestem pierwszą i jedyną do tej pory osobą, która ma wyraźne tło migracyjne, no bo jednak pochodzę i wychowałam się w Polsce, na Warmii i Mazurach. Mam pochodzenie, mam też podwójne obywatelstwo, które nabyłam tutaj. Natomiast mimo wszystko jestem egzotką, bo ja swojego seksownego akcentu słowiańskiego się nie wyzbędę i też nie zamierzam. No i wystarczy, że się na mnie spojrzy, jakby wiadomo, że nie jestem stąd, tak? No właśnie, bo pytanie właśnie miałam takie, widzisz, to może właśnie nie zadałam złego pytania, może to dobre pytanie zadałam. Natomiast jeżeli właśnie migrantka startuje w Niemczech w wyborach, czy zabiera głos w debacie publicznej, to jak Niemcy reagują? Różnie reagują, różnie reagują. Czy ja muszę powiedzieć, że ja od początku byłam mocno taka skoncentrowana na tym, że mam cele do osiągnięcia. Ja już studiowałam w tej Rosji, więc wierzę w pięciolatki, żeby było jasne. Tak, w 2020 zmobilizowałam ogromną grupę kobiet i wystartowałyśmy w takich wyborach do rad integracyjnych. To jest takie gremium pomocnicze w Nadrenii Północnej Westfalii, ale założenie rzeczywiście było takie, żeby na początku dotknąć takiej polityki szczebla komunalnego, samorządu lokalnego, ale bo rzeczywiście to jest gremium pomocnicze, więc żeby tam zobaczyć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. I to się świetnie udało. Myśmy wszystkie wtedy weszły w swoich miastach do tych rad integracyjnych i właściwie podbiłyśmy po raz pierwszy tam, wtedy były nagłówki nawet TVN-u, tak, że Polki wychodzą z cienia, wchodzą w ogóle do rad integracyjnych i tak dalej, więc ja tutaj w Akwizgranie weszłam do tej rady. Natomiast zdawałam sobie już wtedy sprawę, że ja chcę iść o krok dalej, że potrzebuję zaczepienia się i zaangażowania takiego politycznego, bo te rady integracyjne to jest bardziej społeczne i zależy mi też na tym, też to co powiem może być, ale powiem to, wierzę w partię. A Tak, czy to się nagrało? ale nie tylko w jedną partię, czyli nie w monolity. Natomiast uważam, że te systemy partyjne i szczególnie właśnie tego szczebla takiego zupełnie obywatelskiego, czyli JST, szczebla samorządu, że to jest bardzo ważne, tak? Bo to tutaj, to jest serce tak naprawdę demokracji, to jest serce i to od tego serca krew płynie dalej, czy do województw, czy do
czy do właśnie w systemie federalnym, tak, czy do tego Bundestagu. Powiedziałabym, że w Polsce jest tak samo, nawet jeżeli system jest unitarny, ale mimo wszystko to tak jakby ta struktura, te warstwy społeczne, to tutaj się rozgrywają karty i to tutaj decydujemy też tak naprawdę, czy będziemy prodemokratyczni w wyborach szczebla centralnego, czy nie. Ja właśnie mówię, że ja uznałam dla siebie, że będę chciała być członkinią partii. Jak tylko się przeprowadziłam do Monszał i miałam taki swój pierwszy, bo to też jest dosyć kompleksowe, ale to byłby inny temat, zameldowanie w Niemczech, tak? Więc jak myśmy jako rodzina zdecydowali, że przyjeżdżamy do tego Monszał, kupujemy tutaj to swoje siedlisko i tutaj się zasiedlamy, to ja chyba tydzień po jeszcze nie miałam ogarniętego wszystkiego w przedszkolu i tak dalej, ale już miałam tak wypełniony wniosek i zdecydowałam, że po prostu będę się angażowała właśnie w partii, którą wybrałam, w socjaldemokracji. I od tego to się zaczęło. I wcale to nie było tak, że oni mnie tutaj witali z otwartymi rękoma. Absolutnie nie. Ale muszę powiedzieć, że mi to jakoś nie przeszkadzało. Ja dla siebie uznałam, że ja się będę uczyć. Uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, jakie tylko się odbywały, chociaż nie musiałam, bo nie byłam na przykład radną, ale jakby uczestniczyłam i uczyłam się. To był bardzo trudny proces, dlatego że ja to robiłam learning by doing, to by było już za dużo powiedziane, bo akurat w takich małych miejscowościach i moja partia akurat tutaj jest w znakomitej mniejszości, czyli my tutaj mieliśmy w światłości w takich w najlepszym okresie 7 radnych, teraz mamy tylko 3 i tak już jest od dłuższego czasu, przy czym proporcja jest taka, że Hadecja, która tutaj wiedzie prym, ma aż 14, tak? Czyli jakby widać, i z 28 w ogóle radnych, jeżeli masz 3 głosy, no to tak, trzeba budować koalicję. Ale mówię, ja dla siebie zdecydowałam, że będę się tego uczyła. To też nie było coś, czego ja nauczyłam się na studiach, bo na europeistyce człowiek nie uczy się, jak funkcjonuje samorząd lokalny. Więc schodziłam z tego swojego wymiaru właśnie europejskiego, wojewódzkiego, federalnego, bo ja na przykład byłam na stypendium parlamentarnym, czyli pracowałam przez rok w Bundestagu i świetnie nauczyłam się operować żargonem politycznym, pisać interpelacje i tak dalej. Natomiast tak naprawdę mój poziom był za wysoki, tak? Ja musiałam po prostu tutaj uczyć się tych lokalnych tematów i uczyć się po prostu funkcjonować tutaj. Z jednej strony w obiegu tym politycznym, a z drugiej strony właśnie, no i oprócz tego, że ja już byłam członkinią tej partii, to mi z całą pewnością pozwoliło budować siatkę kontaktów, której mi brakowało. Wiesz, że jestem bardzo towarzyska, więc chciałam, To prawda. więc zbudowałam tą siatkę, a później już się działy kolejne epokowe przemiany. Tak, tutaj się działo dużo różnych rzeczy, więc też i to społeczeństwo wokół mnie, i ja zauważyłam, że to, że tutaj jestem, może być przydatne, może być miłe, bo nam się tutaj bardzo miło żyje, ale może też być przydatne. I jedną tą tkanką taką społeczną jest ta partia, która mi pozwoliła do innych partii docierać, tym samym do tematów, docierać do swoich tematów, to co jest dla mnie ważne, a z drugiej strony na przykład stowarzyszenia, w których ja tutaj działam też bardzo aktywnie, i to nie jest niestety komplementarne. To trzeba też powiedzieć, że to nie jest komplementarne, bo jakby ta polityka tego szczebla tutaj samorządowego, ona się innymi prawami rządzi, a Niemcy też bardzo mocno stawiają i budują na wolontariacie. Więc oni jak tylko mogą, politycznie czy administracyjnie, to po prostu jest takie spychanie wszystkiego na wolontariuszy i tutaj po prostu no Niemcy to jest państwo zaangażowania wolontariackiego, no po prostu. Każdy ma jakąś swoją Vereinę, każdy ma jakieś swoje stowarzyszenie, w którym działa. Naprawdę, to jest dziwne, jakbyś nie miała. To jest wszystko oparte No na ale to tym. wiesz co, we Francji mamy podobnie. Mhm. To jest, że tak powiem, rzeczywiście miasto, w którym mieszkam, tak, mieszkam koło Lyonu. 20 000 mieszkańców jest u nas mniej więcej i 120 prawie stowarzyszeń. 120, nie 100. Tak, tak. No to Od sasa do lasa, tak? tak. Kulturowe, społeczne, mniejszościowe, tak? I jest tego pełno. Właśnie. I zawsze ktoś się tam, ręce do pomocy są.
Tutaj jeszcze to miejsce, w którym ja mieszkam, jest bardzo konserwatywne, z taką katolicką kulturą i oprócz tego, że właśnie jest mnóstwo tych stowarzyszeń, to oni się jeszcze nazywają kartelami. Kartele lokalne są i to rzeczywiście są tak jakby równoległe struktury do tego, co się w ogóle na przykład odbywa. Ja uważam, że one absolutnie należą do tego, co się dzieje w Radzie Miasta, bo powinny przychodzić na jeden na przykład, na jedną z komisji, Mhm. ale i one czasami przychodzą, ale tak jakby po to, żeby pokazać miejsce polityce, gdzie jest ich miejsce, tak? Bo jednak tak, kartele to są jednak kartele, prawda? Rządzą swoim życiem, no. Tak. Ale tak właśnie jak mówiłaś, że jak, że tak powiem, schodziłaś z tych poziomów europejskich poprzez wojewódzkie i tak dalej, to takie pytanie może przewrotne trochę. Czy integrując się, zatracasz trochę swojej tożsamości? Nie. Nie, bo ja w ogóle uważam, że tożsamość narodowa to jest absolutnie obiekt zupełnie przestarzały, że nie powinniśmy się w ogóle definiować narodowo. Ja się definiuję regionalnie, ja jestem z Warmii i Mazur, uwielbiam jej historię, uwielbiam języki, które tam kiedyś praktykowano. Zawsze mówię, że jestem z Warmii i Mazur, jak ktoś jest ciekawy, to mnie dopytuje, bo nie słyszał o takim państwie Warmia i Mazury, tak, więc po prostu dopytuję. Jak ktoś jeszcze jest bardziej ciekawy, to wchodzimy już, a Warmia i Mazury, no to czy Warmia, czy Mazury, bo Niemcy to w ogóle, tak, sentymenty, więc Mazury, tak, Mazury to już w ogóle, więc ja wtedy mogę z dumą powiedzieć, a ja jednak z Warmii, ale okej. I na pewno nie zatracam właśnie swojej tożsamości, ponieważ ja tą tożsamość wyplatałam przez lata tak naprawdę i muszę też powiedzieć, że wyrosłam, jakby będąc mniejszością niemiecką, która się w ogóle dowiedziała, że jest tą mniejszością stosunkowo późno, było też takie dążenie do tego, żeby pytać nas, tą młodzież, ten narybek mniejszości, kim my się czujemy tożsamościowo. Gdzieś taka próba dojścia do naszej niemieckości. Ja pamiętam, że już wtedy było to dla mnie bardzo uciążliwe. Mam też babcię, która była przesiedlona podczas akcji Wisła, czyli gdzieś te elementy języka ukraińskiego, kultury zawsze się u mnie pojawiały. Mam ten element pruski, niemiecki, tak? Z drugiej strony rodzina mojego taty, która jest w cudzysłowie absolutnie polska, tak? No jest tak, ale też poprzesiedlana w ogóle. No i teraz będąc w tym, ktoś jak mnie pytał, kim ja jestem, było to dla mnie zawsze najtrudniejszą odpowiedzią. Nigdy nie potrafiłam tak naprawdę powiedzieć, a z drugiej strony jak zaczęłam już gdzieś świadomie procedować to, co się dzieje na przykład politycznie, to bardzo często nie chciałam w ogóle mówić, że jestem z Polski albo że jestem Polką. No. Po prostu uznawałam, że dlaczego? Dlaczego? Ja nie popieram pewnych procesów. Później przyszła ta Unia Europejska, więc dla mnie już w ogóle to było oświecenie dla mnie. Okazało się, kurczę, ja mogę być Europejką. I w tym byciu europejskością też świetne są teorie europejskie właśnie o regionach, o regionalizmie. Kolejne traktaty coraz bardziej zwracały na to uwagę. Ja się bardzo w tym odnajduję, w tej Europie regionów, w ogóle w podziale w ogóle na systemy, na te nacje regionalne, na to, żeby patrzeć, czym dany region żyje. I niezależnie od tego, czy on jest w granicach danego państwa, on ma kolejny region przynależny, tak, który jest już przygraniczny. Więc wszystkie te teorie zaczęły mnie bardzo się w nich odnajdywałam. I teraz na przykład to, co jest dla mnie najważniejsze i przez co to są te wątki europejskie. Więc jakby nie zatracam narodowego i nacjonalistycznego. Ja nie muszę mówić tak jak większość Polaków w Niemczech czy może we Francji, że w piersi dwa serca biją, bo u mnie przede wszystkim moje serce jest na początku niebieskie, z gwiazdkami dookoła. No jest takie właśnie bardzo europejskie i to też świetnie opisuje, uważam, nasz czy mój sposób życia i sposób podejścia. No jednak korzystamy z artykułu 45 i z tej swobody przemieszczania się. Ja ją widzę nie tylko jako właściwie coś naturalnego, że dzisiaj mieszkam i jestem z Monszał i wtedy mówię, że jestem z Monszał i interesuje mnie to, co jest w Monszał i gdzieś dookoła i odkrywam historię regionalną. Tutaj już tworzę swoją siatkę partnerstw, tak, teraz na przykład mam projekt, żeby doprowadzić do partnerstwa z Łodzią, bo okazuje się, że jest wspólna historia, tak, i to ja ją odkrywam, bo ja jestem ciekawa mojej historii regionalnej. Czyli nie uważam, że zatracam coś. Nie zatracam, absolutnie. Zyskuję. W ogóle To widzisz, wszyscy byśmy coś zyskali. mamy wspólnego, bo Lyon też jest miastem partnerskim Łodzi. Popatrz. O,
O. Świetnie, bo my mamy Dużo- inne miasto partnerskie z Francji, tak naprawdę, i to jest jedyne oficjalne partnerstwo. Już w tym roku 50-lecie, w moje urodziny będzie 50-lecie świętowane. Tak, natomiast ta idea w ogóle partnerstwa miast jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Uważam, że powinna przeżyć renesans i powinno się budować na tym. To tak właśnie jeszcze przytulę się do Europy. Bo tak z perspektywy właśnie twojej pracy, czy to naukowej, czy to politycznej, zawodowej, właśnie. Jaką widzisz największą nadzieję na budowanie bardziej otwartych i współpracujących społeczeństw? Zaangażowanie społeczne. Zaangażowanie społeczne. Wczoraj był właśnie ten 8 marca i u nas ten 8 marca, ja miałam ogromny przywilej, uważam, uczestniczyć w takiej imprezie, w takim evencie całodziennym zorganizowanym przez UMAS gegen Recht. W Niemczech tworzą się kolejne stowarzyszenia, kolejne ugrupowania i tutaj to są babcie przeciwko nacjonalizmowi, prawicowości, może można to... Właściwie ja bym je nazwała babcie dla demokracji i nawet wczoraj miałam z nimi dyskusję, bo uważam, że dużo łatwiej jest być za czymś niż przeciwko czemuś, tak? I właśnie to jest ten element. Ja uważam, że jeżeli będziemy za kulturą dyskusji, przyjmowaniem innego zdania, kulturą dyskusji już w wieku przedszkolnym poprzez kolejne etapy szkoły, wykorzystywaniem zasobów lokalnych, tak, pokazywaniem właśnie w jakim miejscu mieszkamy i co nam daje demokracja, co nam daje Unia Europejska, w której mieszkamy i co możemy, na czym możemy budować. I właściwie wszelka forma zaangażowania, ale też otwartości dyskusji, to jest dla mnie to, czego mi najbardziej zaczyna brakować. Tak? Przyjmowanie różnych schematów, też skracanie w ogóle swojej ścieżki myślowej, czyli przyjmowanie w ogóle innych schematów, tak? Bo to jak obserwujemy nawet świat medialny czy świat polityczny, to widzimy jak zawsze to jest spolaryzowane. Tak? Tam brakuje miejsca na coś, co jest pośrodku, tylko musisz się opowiadać po jednej ze stron. Dlaczego? Nie musisz. Możesz mieć właściwie zupełnie inne zdanie, które jest trochę zdaniem kogoś, kto jest skrajnie prawicowy i trochę zdaniem kogoś, kto jest skrajnie demokratyczny, że tak powiem, tak? Tylko tego dyskurs nie dopuszcza dzisiaj. I to jest właśnie dla mnie zagrożenie. A właśnie dużą szansę widzę w tym, żeby myśleć o sobie ponadnarodowo, tak? I żeby starać się właściwie korzystać z tego, wiesz co, z takiej infrastruktury, którą się ma, każdy ma jakieś zasoby, tak? Na przykład ja, oprócz tego, że tyle tych różnych swoich rzeczy tutaj działam, ja mam to szczęście, że ja sobie stwarzam przestrzeń. Ja przeszłam przez bardzo trudne etapy w Niemczech, bo tutaj rozmawiamy i tak wydaje się, że jest różowo. Natomiast no nie było różowo, tak? Dlatego, że początki w Niemczech były bardzo trudne, bo Niemcy generalnie tendencyjnie zbyt dużej wagi do wykształcenia z krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie przywiązują, tak? Więc to nie jest tak, że człowiek tutaj przyjeżdża wykształcony i korzysta właśnie z tej swobody przemieszczania się, możliwości podejmowania i pracy i wszystkiego i kontynuacji. Bo dla mnie, powiedzmy sobie szczerze, dla kogoś, kto jest do tej pory, bo ja nie tracę wiary, bo ja o nadziei nie mówię, tylko właśnie wiary, w to, że my jesteśmy Europejczykami i że mamy właśnie tak tą Europę rozwijać i tak z niej skorzystać, jak to było zaplanowane. I ja nie chcę, żeby mi mówiono, że Europa była na początku Unią tylko i wyłącznie ekonomiczną. Bo to jest nieprawda, tak? Bo to, że ta Unia się w jakikolwiek sposób zawiązywała, to miało to zupełnie inne przesłanki i było to historycznie uwarunkowane tym, co się wydarzyło jeszcze rok wcześniej, tak? Czy przez kolejne dekady. Więc nie pozwólmy sobie mówić o tym, że tylko i wyłącznie musimy patrzeć przez pryzmat właśnie kwestii ekonomicznych i to, że się Unia rozszerza, to też jest tylko i wyłącznie kwestia ekonomiczna. Bo ja nie chcę, żeby mi tak mówiono i nie dam sobie tego wmówić tak naprawdę, bo nie wiem, czy ty, ale ja świetnie pamiętam proces asocjacyjny Polski do Unii Europejskiej. Te 10 lat, w trakcie której, uważam, na każdym poziomie społeczeństwa dokonywały się absolutne zmiany. I to zawsze było rozwojowe, tak? Więc jakby, dlaczego mam teraz raptem przejąć narrację taką, że Unia zniewala? Ja uważam, że ona nas bardzo mocno wyzwalała, tak? I to jeszcze naszym komisarzem był przecież Verheugen, Niemiec, tak?
do tego Niemcy się też świetnie zobowiązali. Uważam, że świetnie się z tego wywiązali. Odpływamy. Powiedz, co ty ode mnie jeszcze chciałaś? Odpływamy. Odpływamy, Jeszcze tak. chciałam. Wiesz co, to tak może, że tak powiem, ku końcowi, bo to, że ty żyjesz tym, w co wierzysz, tak? Bo to ja to tak czuję, tak? Ty jak mówisz, to ty nie mówisz głową czy ustami, tylko mówisz sercem i całą sobą. I to jest to, co bardzo, bardzo łatwo zauważyć. Natomiast chciałam się zapytać może właśnie, czego chciałabyś, albo co chciałabyś, żeby twoje córki od ciebie przejęły? Czego chciałabyś je nauczyć? Co jest kluczem? Bezwzględnej wolności. I to też jest ten element właśnie takiej wdzięczności mojej, że ja po tylu latach, po tylu różnych próbach znalazłam taką grupę osób, która właśnie w Polskiej Radzie Społecznej, która tak samo jak ja widzi, że po prostu to jest moment, który po prostu musisz wykorzystać. I to nie jest tak, że za 2 lata będzie coś lepszego, tylko trzeba to robić tu i teraz i sięgać po takie instrumenty, jakie nam są teraz dane. I w ten sposób wykorzystywać te wszystkie nasze różne backgroundy, żeby kształtować dyskurs jednego społeczeństwa. Bo to jest jeszcze to, co nas może uchronić. Czyli nie rozdrabniajmy się na społeczeństwo mniejszościowe, przybywające, migranckie i takie. My jednak żyjąc, skupmy się na Unii Europejskiej. W tej Unii Europejskiej jesteśmy tutaj społeczeństwem większościowym, powiedzmy już w ramach geograficznie tak danego kraju albo politycznie i jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się właśnie dzieje. No i tak, ja mam to szczęście, że rzeczywiście możemy współtworzyć tą narrację. No. To tą narrację niestety dzisiejszą musimy zakończyć. No. Zakończmy. Dzieci są w szkole, ja się zawsze śmieję, że na robotach, tak, a my możemy z domu na słuchawkach sobie pracować, tak. Możemy, to prawda. Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Pod odcinkiem wrzucimy jakiś namiar na Ciebie, żeby można Cię było znaleźć i zaczepić, bo czemu nie? Bardzo chętnie, Jako bo my... osoba towarzyska. No to już, wiesz, ta towarzyskość, wiesz, że ona jest na różnych płaszczyznach, prawda? A nie, no oczywiście. Nam się przecież, ja tutaj kawę prawie wypiłam ze swojej filiżanki może jaki jest jedyny język? Koło Gdańska, kto mieszka? Z Kaszub, o. W Kaszubskiej, tak. I było nam bardzo towarzysko, a myślę, że warto te tematy poruszać i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i bardzo też dziękuję Tobie za to, że prowadzisz te rozmowy, że animujesz ludzi właśnie do takiego reflektowania, bo ja się oczywiście zastanawiałam, jak my będziemy sobie rozmawiały i Ty masz ogromnie bogatą biografię i tak samo ja. I właśnie zastanawiałam się, jak będziemy kanalizować tą rozmowę. No i cieszę się, że poszło to w tym kierunku. I raz jeszcze serdecznie dziękuję, bo to też przy poniedziałku akurat jest kolejny katalizator, żeby Tak robić swoje po prostu, żeby działać, tak? I edukować. Tak, bo, rozmowy nie są reżyserowane, proszę Państwa. One nie są. No, to edukujmy i reżyserujmy każdy dzień. Tam, gdzie jesteśmy po prostu. Wpływajmy, myślmy globalnie, a działajmy lokalnie. I z tym przesłaniem życzę dobrego dnia i raz jeszcze dziękuję za dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka biznesowego One Woman Show. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie, podzielić się swoją historią, a może masz pomysł na współpracę, zapraszam do kontaktu. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego podcastu. Kolejne odcinki już niebawem. Dziękuję i do usłyszenia.